Cześć, dzisiaj będzie kolejna myszka od marki White Shark. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Zaczynamy! Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Myszka White Shark Maximus. Bezprzewodowa, z dobrej jakości sensorem, linia premium tego producenta. Opakowanie wygląda tak. Z tyłu mamy dodatkowe cechy. DPI to do 26 000, a sensor to Pixart 3395, więc ceniony i precyzyjny sensor z chipsetem TLS-R8271. Mamy encoder TTC, 6 programowalnych przycisków i przełączniki Huano o żywotności 100 milionów kliknięć. Próbkowanie to 1000 Hz, a wbudowana bateria ma 300 mAh pojemności i wystarcza to na około 30 godzin użytkowania. Nie jest to dużo, biorąc pod uwagę, że myszka nie ma żadnych elementów LEDowych. Mogłoby być troszeczkę lepiej. Deklarowana waga 55 gramów, zaraz zważymy. I wymiary niecałe 119 na 62 na 40 mm. Pozostałe cechy na pudełeczku i w zestawie elementy papierowe, dongielek do łączności bezprzewodowej, przewód do ładowania myszki USB na USB typu C o długości 180 cm, przewód mięciutki o wytrzymałym oplocie, no i sama myszka, która jak widzicie jest myszką uniwersalną, nieprofilowaną, widać to też bardzo dobrze od przodu, a od spodu mamy 3 naprawdę dobrej jakości, bardzo śliskie ślizgacze. Także trzeci wokół sensora. Mamy tutaj zdejmowaną klapkę, gdzie można schować dongiel. Mamy przełącznik 2,4 GHz Bluetooth i wyłączony, czyli tryb przewodowy. No i mamy przycisk do parowania poprzez Bluetooth. Z przodu gniazdo, 2 przyciski boczne i przycisk do zmiany DPI na górze. Jeśli chodzi o jakość tworzywa, no to jest ok. Taki po prostu zwyczajny plastik, żadnych gripów. Myszka jest średniej wielkości. Sprawdźmy sobie, jak klikają przyciski boczne. Ten z przodu bardziej twardo, bardziej wystaje. Ten z tyłu odrobinę bardziej miękko. DPI. Wyrazisty, twardy klik. Rolka. Precyzyjnie z ząbkowaniem. Rolka jest gumowa. Jako klik działa to lekko i dość twardo. Tak więc korzysta się dobrze. I przyciski główne. Duży skok przycisku. Klik jest miękki. Tak więc wrażenia ogólnie ok. No i zobaczcie, jak ta myszka na tych ślizgaczach się sprawdza. Są bardzo dobrej jakości. Mysz po prostu płynie po podkładce. I sprawdźmy jeszcze tą wagę, czy się zgadza. Producent podaje 55 gramów, a moja waga 55, czyli się zgadza. No i w tej chwili widzicie software tej myszki. Zakładka Key Assignment, gdzie możemy nadać inne funkcje poszczególnym klawiszom. Oczywiście są także makra. Mamy poziom naładowania baterii, także w postaci procentowej, to jest miłym zaskoczeniem. Czas wyłączenia myszki, wybudzenie poprzez ruch, konfiguracja, czyli kilka profili, gdzie na każdym profilu możemy mieć zupełnie inne ustawienia DPI Settings, czyli skoki DPI. Możemy sobie tutaj precyzyjnie ustawić, albo wpisać, albo użyć suwaka. Możemy też wyłączyć niektóre wartości. Do testów standardowo 800, 3000 i 2600. No i możemy się płynnie pomiędzy tymi wartościami przemieszczać. Parametry Lift Off Distance mm lub 2 i parametry myszki, czyli ustawienia Windowsowe. Restore przywraca ustawienia domyślne. Czas na testy. Na początek interpolacja, podkładka miękka, 800 brak, 3000 brak. I 26 000 bardzo szybki ruch. Pomimo, że ruch jest bardzo szybki, to interpolacji nie ma. I to samo na podkładce twardej, czyli dużo szybsza powierzchnia. 800 brak, 3000 brak i 26 000 będzie jeszcze szybciej. Natomiast interpolacja nie występuje, więc to jest dobra wiadomość. Oczywiście częstotliwość próbkowania bezprzewodowo, im wyższa, tym myszka szybciej się rozładuje. Do gier 500 lub 1000 Hz, do multimediów czy pracy biurowej 125 lub 250. Jeśli połączymy poprzez Bluetooth, to myszka będzie miała tylko próbkowanie 125 Hz i nie działa wtedy software. Sprawdzamy teraz poprawność ruchu. Podkładka twarda, zostajemy na tej szybszej. Przy 800 zero problemu, bardzo precyzyjny ruch. 3000 ruch już dużo szybszy, ale cały czas jest to sensor precyzyjny, więc żadne anomalie się tutaj nie wkradają. I 26 000 przydałaby się tutaj opcja Motion Control znana z innych myszek, ponieważ no niestety precyzja spada, ale jakość ruchu była cały czas poprawna. Teraz sprawdzamy sobie podkładkę miękką, czyli
Wolniejszy ruch, bardziej precyzyjna powierzchnia, bardziej odporna też na jakieś niedoskonałości. Wszystko ok. 3000, dużo szybszy ruch, ale dużo większa precyzja. Możemy tutaj bardzo płynnie kontrolować. Też jest w zupełności ok. I 26 000. Tym razem ruch jest wolniejszy, więc kontrola też powinna być nieco większa. Natomiast cały czas jest to mega wysokie DPI. No i pozostało sprawdzić parametr Lift Off Distance. Zaczynamy od jednej płyty i ustawimy go na wysokość 1 mm. OK. I na jednej płycie ta myszka już nie działa. Jeśli ustawię na 2 mm, no to powinna tutaj działać na tej powierzchni. Działa, a nie powinna działać na dwóch płytach. Wszystko się zgadza. Na podkładce twardej na dwóch płytach też nie działa. Na jednej działa, na 2 mm. Natomiast pytanie, czy będzie działać na 1 mm, ponieważ jest inna powierzchnia. No i tak troszeczkę jeszcze tą powierzchnię wykrywa, ale jest tutaj ten sygnał przerywany, więc powierzchnia też ma znaczenie. To LOD jest odrobinkę wyższe na podkładce twardej, ale tak naprawdę minimalnie wyższe. No i czas na testy w grze. Ok, sprawdzamy myszkę na strzelnicy w Apex Legends. 800, tutaj nie powinno być żadnych problemów. Precyzyjny sensor, więc jest ok. 3000, już dużo szybszy ruch, ale spróbujemy trochę nie moje klimaty. Ok, też nie jest źle. Jeśli chodzi o precyzję ruchu, no to przy 3000 jedno niewielkie przesunięcie robi nam kilkanaście obrotów. Już mamy dynamiczny ruch, natomiast kursor podąża tam, gdzie chcemy. Zmieniając na 800 ruch jest dużo wolniejszy i musimy więcej się myszką namachać, żeby się na przykład odwrócić. A to jest oczywiście kwestia gustu. Ja osobiście jestem przyzwyczajony do niższych DPI, natomiast odnośnie sensora nie mam większych uwag. Działa tutaj poprawnie. Ok, podsumowując, mamy tutaj linię premium, czyli już myszkę z takiej troszeczkę wyższej półki, dlatego mamy porządny sensor i przyzwoite parametry samego gryzonia. Jak sprawdził się w praktyce, widzieliście. Jeśli by Was ta myszka zainteresowała, byście chcieli sprawdzić sobie aktualne ceny, to macie je w linkach w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się!